Hej, bardzo się cieszę, że znowu możemy spędzić razem kilka minut. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. A jeśli obok właśnie leży wasz psi przyjaciel, to pogłaszczcie go ode mnie za uchem. Wiecie, spacery z psem wydają nam się czymś zupełnie zwyczajnym. Zakładamy smycz, wychodzimy z domu, spotykamy innych opiekunów, inne psy i po prostu idziemy dalej. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co naprawdę dzieje się w tych kilku sekundach, kiedy dwa psy spotykają się nos w nos? Dla nas to często tylko krótkie obwąchanie, kilka machnięć ogonem, czasem wspólna chwila, a czasem każdy rusza w swoją stronę i wydaje się, że to koniec. Tymczasem to może być jedna z najbardziej fascynujących rozmów, jakie odbywają się każdego dnia. Rozmów, których my, ludzie, po prostu nie potrafimy usłyszeć. I właśnie o tym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam. Wiecie, my ludzie bardzo często oceniamy świat oczami. Patrzymy na twarz drugiego człowieka, na jego ubranie, na sposób, w jaki się porusza, na jego gesty. Pies robi to zupełnie inaczej. Dla niego najważniejszym zmysłem jest węch i trudno nawet porównać go z naszym. To trochę tak, jakbyśmy nagle potrafili zobaczyć coś, co do tej pory było całkowicie niewidoczne. Tam, gdzie my wyczuwamy jedynie zapach, pies odczytuje całą historię. Kiedy dwa psy spotykają się na spacerze i przez chwilę się obwąchują, wcale nie tracą czasu. Wręcz przeciwnie. W ciągu kilku sekund potrafią zebrać ogromną ilość informacji. Dowiadują się, z kim mają do czynienia, czy drugi pies jest spokojny, czy jest zdenerwowany, czy czuje się pewnie, czy jest młody, czy starszy, czy jest zdrowy, a nawet czy w tej chwili odczuwa stres. To dlatego psie powitania bywają tak krótkie. Nam wydają się zwykłym obwąchaniem. Dla psa są czymś znacznie ważniejszym. To pierwsze wrażenie, pierwsza rozmowa, pierwsze poznanie. Można powiedzieć, że psy nie potrzebują długich rozmów. Ich nos wykonuje większość pracy za nie. I właśnie tutaj zaczyna się coś naprawdę fascynującego. Bo okazuje się, że podczas takiego spotkania psy potrafią dowiedzieć się nie tylko czegoś o sobie nawzajem, ale również o nas. No dobrze, skoro psy potrafią odczytać tak wiele informacji o sobie nawzajem, to czy naprawdę mogą dowiedzieć się czegoś również o swoich opiekunach? Odpowiedź brzmi tak, ale nie dlatego, że znają nasze sekrety i nie dlatego, że potrafią czytać w myślach. To byłoby chyba zbyt proste. Psy są niezwykle uważnymi obserwatorami. Każdego dnia przyglądają się nam znacznie bardziej niż nam się wydaje. Doskonale znają nasz sposób chodzenia, ton głosu, tempo oddechu, napięcie mięśni, to jak trzymamy smycz, a nawet to, czy jesteśmy spokojni, czy może właśnie bardzo się spieszymy. Dla psa to wszystko jest informacją i właśnie dlatego nasze emocje często stają się częścią zachowania psa. Wyobraźcie sobie dwie osoby spacerujące z psami. Jedna idzie spokojnym krokiem, oddycha swobodnie. Smycz delikatnie zwisa. Druga rozgląda się nerwowo, mocno zaciska dłoń na smyczy. Co chwilę woła psa, napina się, zanim jeszcze cokolwiek się wydarzy. Psy to zauważają i bardzo często reagują na to znacznie szybciej niż drugi człowiek. Nie dlatego, że nas oceniają, po prostu odczytują sygnały, które nieświadomie wysyłamy. Można więc powiedzieć, że kiedy dwa psy spotykają się na spacerze, spotykają się nie tylko one, spotykają się również emocje, które przynoszą ze swoich domów. Jest jeszcze coś, o czym mówi się zdecydowanie za rzadko. Smycz. Dla większości z nas to po prostu kawałek taśmy albo linki. Coś, co ma sprawić, żeby pies bezpiecznie spacerował. Ale z punktu widzenia psa, smycz potrafi przekazywać zaskakująco dużo informacji. Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z kimś i nagle ta osoba co kilka sekund mocno szarpie was za rękaw albo ściska waszą dłoń coraz mocniej. Trudno byłoby wtedy zachować pełen spokój, prawda? Dla psa napięcie smyczy również jest sygnałem, nie tylko mechanicznym, przede wszystkim emocjonalnym. Jeżeli opiekun nagle mocniej łapie smycz,
usztywnia rękę albo nieświadomie się napina, bardzo wiele psów odbiera to jako informację, że wydarzy się coś ważnego. A skoro mój człowiek się niepokoi, to może ja też powinienem. I właśnie dlatego czasami problem nie zaczyna się wtedy, gdy psy się spotykają. On zaczyna się kilka kroków wcześniej. Dokładnie w chwili, gdy człowiek zobaczy drugiego psa i sam, nawet zupełnie nieświadomie, zacznie się denerwować. To trochę tak, jakbyśmy wysyłali naszym psom krótką wiadomość: uwaga, zaraz może wydarzyć się coś podejrzanego. A pies odpowiada: skoro mój człowiek już się martwi, to ja też będę przygotowany. Oczywiście nie oznacza to, że każda napięta smycz wywoła problem, ani że każdy pies zareaguje tak samo. Każdy jest przecież inny. Ale naprawdę warto czasem zwrócić uwagę, czy to przypadkiem nie nasze emocje jako pierwsze rozpoczynają całą tę rozmowę. Wiecie, bardzo często słyszę, jak ktoś mówi: ale on ma spokojnego psa, albo mój to jest taki nerwus. A prawda jest znacznie bardziej złożona, bo pies nie rodzi się z gotową instrukcją zachowania na każdą sytuację. Tak jak my, uczy się świata każdego dnia. I ogromny wpływ na to, jak ten świat postrzega, ma człowiek, z którym żyje. Jeżeli pies wielokrotnie doświadcza spokojnych spacerów, jeżeli jego opiekun daje mu czas na obserwację, nie zmusza go do kontaktu z każdym napotkanym psem, szanuje jego tempo, to z każdym kolejnym spacerem pies nabiera coraz większego zaufania. Nie tylko do swojego człowieka, ale również do świata. Z drugiej strony są psy, które reagują szczekaniem. Wyrywają się do innych psów, chowają się za nogami opiekuna, albo nerwowo rozglądają się na wszystkie strony. I bardzo często słyszą wtedy łatkę: niegrzeczny pies. A przecież za takim zachowaniem bardzo często nie stoi złośliwość, nie stoi upór, nie stoi chęć dominacji. Najczęściej stoi strach, niepewność, albo zwyczajnie brak poczucia bezpieczeństwa. I właśnie dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie oceniali psa wyłącznie po tym, co robi. Spróbujmy czasem zadać sobie inne pytanie. Nie dlaczego on tak się zachowuje, ale co on próbuje mi w ten sposób powiedzieć? Bo bardzo często odpowiedź jest znacznie piękniejsza, niż nam się wydaje. Przez Fundację Dom dla Kundelka przewinęły się setki psów. Każdy był inny, każdy niósł ze sobą własną historię. Jedne od pierwszego dnia rozdawały całusy, inne przez wiele tygodni bały się nawet wyciągniętej dłoni. I jest coś, co przez te wszystkie lata powtarzało się naprawdę wiele razy. Na początku pies jest bardzo ostrożny, obserwuje, sprawdza. Nie do końca wierzy, że to nowe miejsce jest bezpieczne, że nikt go nie skrzywdzi, że nie będzie musiał znowu walczyć o jedzenie albo uciekać. A potem, dzień po dniu, dzieje się coś niezwykłego. Najpierw zaczyna spokojniej spać, później ostrożnie machnie ogonem, za jakiś czas sam podejdzie po głaskanie. I nagle okazuje się, że to wcale nie był trudny pies. To był po prostu pies, który bardzo długo czekał, aż ktoś pokaże mu, że świat może być dobrym miejscem. To są chwile, których nie da się zapomnieć. Bo wtedy widzimy, że największą zmianę przynosi nie siła, nie krzyk, nie kary, ale cierpliwość, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Psy mają niezwykły dar. Potrafią wybaczać. Potrafią jeszcze raz zaufać. Nawet wtedy, gdy wcześniej człowiek bardzo je zawiódł. I myślę, że właśnie dlatego uczą nas czegoś niezwykle ważnego. Że zaufania nie można zażądać. Na zaufanie trzeba po prostu zasłużyć. Wiecie, co jest w tym wszystkim chyba najpiękniejsze? To, że psy wcale nie oczekują od nas doskonałości. Nie przeszkadza im, że czasem mamy gorszy dzień, że jesteśmy zmęczeni, że coś nam nie wyszło, że wracamy z pracy z głową pełną różnych spraw. Psy naprawdę to rozumieją. One nie szukają człowieka idealnego, one szukają człowieka, przy którym czują się bezpiecznie. Bezpieczeństwo nie oznacza przecież, że świat będzie zawsze cichy, że nigdy nie wydarzy się nic trudnego. Bezpieczeństwo oznacza coś znacznie ważniejszego. Że kiedy wydarzy się coś niepokojącego, obok jest ktoś, komu można zaufać. To trochę tak jak z małym dzieckiem. Kiedy usłyszy głośny huk, najpierw patrzy na twarz rodzica.
Jeżeli widzi spokój, samo również szybciej się uspokaja. Psy bardzo często robią dokładnie to samo. Spoglądają na nas i z naszego zachowania próbują odczytać odpowiedź na jedno pytanie. Czy wszystko jest w porządku? I chyba nie ma dla psa piękniejszej odpowiedzi niż spokojny uśmiech, spokojny głos i człowiek, który mówi: jestem tutaj, nic złego się nie dzieje. Czasami właśnie to jest największym prezentem, jaki możemy podarować naszemu psu. Kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, przyszła mi do głowy pewna myśl. Może kiedy następnym razem będziecie na spacerze i wasz pies zatrzyma się na chwilę, żeby spokojnie obwąchać innego psa, nie będziecie już patrzeć na to tak samo. Może pomyślicie, że właśnie odbywa się rozmowa. Nie taka, jaką prowadzimy my. Bez słów, bez oceniania, bez udawania. Po prostu szczera wymiana informacji. A gdzieś pośród tych wszystkich zapachów, emocji i sygnałów jest również mały fragment opowieści o was. O człowieku, z którym ten pies każdego dnia wraca do domu. O człowieku, który czasami się spieszy, czasami jest zmęczony, czasami popełnia błędy, ale mimo wszystko jest dla swojego psa całym światem. I chyba właśnie to najbardziej mnie w psach zachwyca. One nie pytają, ile zarabiamy. Nie interesuje ich, jaki mamy samochód. Nie obchodzi ich, czy ktoś nas podziwia. One patrzą na coś zupełnie innego. Czy przy nas czują się bezpiecznie? Czy mogą nam zaufać? Czy wiedzą, że kiedy się przestraszą, to właśnie my będziemy tym miejscem, do którego warto przybiec? Jeżeli więc miałbym wam zostawić dzisiaj jedną myśl, to byłaby bardzo prosta. Nie starajmy się być dla naszych psów ludźmi idealnymi, bo takich ludzi po prostu nie ma. Starajmy się być ludźmi spokojnymi, cierpliwymi, przewidywalnymi. Takimi, przy których świat wydaje się odrobinę mniej straszny. A kiedy dziś spojrzycie swojemu psu w oczy, może warto zadać sobie jedno bardzo ciche pytanie. Czy mój pies czuje, że przy mnie jest bezpieczny? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to uwierzcie mi, naprawdę osiągnęliście coś pięknego. I mała prośba. Jeśli ten odcinek był dla was wartościowy, zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie Kundel Podcast. To dla nas ogromne wsparcie i sygnał dla YouTube, że warto pokazywać nasze materiały kolejnym miłośnikom zwierząt. Jeśli uznacie, że ten materiał może pomóc innym lepiej zrozumieć swojego psa, udostępnijcie go. Być może właśnie dzięki wam trafi do kogoś, kto dziś tego najbardziej potrzebuje. Dziękuję, że jesteście częścią świata, w którym zwierzęta są traktowane z miłością, szacunkiem i zrozumieniem. Do usłyszenia w kolejnym Kundel Podcaście.